Podcast. Podcast? Polcast. Polcast. Rozmowy o kulturze i języku polskim. Dzień dobry. W podcastowym studiu Diana Saniewska. Dziś przy drugim mikrofonie profesor Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, literaturoznawczyni, krytyczka literacka i jurorka w ogólnopolskich konkursach literackich. Witam panią profesor. Dzień dobry, dziękuję pięknie za zaproszenie. Czuję się zaszczycona i nie ukrywam, że trochę onieśmielona, ponieważ tak jak pani powiedziała, to jest ostatni podcast, więc chciałabym, żeby to ostatnie wrażenie było dobrym wrażeniem. Pani profesor, pani literaturoznawcza przygoda zaczęła się od romantyzmu, a to jest, o czym już w podcaście była mowa, dla polskiej literatury epoka kluczowa. My z niego wszyscy chciałoby się powiedzieć. Warto jednak zauważyć, że nasza literatura, nie tylko ta romantyczna, ale również z późniejszych czasów, choć piękna, jest hermetyczna. Bywa niezrozumiała dla przedstawicieli innych kultur. Dlaczego tak się stało? No cóż, bywało różnie. Skoro zaczęła pani od romantyzmu, to na przykład w 1832 roku w Paryżu Mickiewicz wydał Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. One, może i dobrze, że w takim ogólnopolskim obiegu już trochę zostały zapomniane, bo tam jest sporo takiej narodowej megalomanii. Natomiast wtedy zostały przetłumaczone na francuski, na niemiecki i przyniosły Mickiewiczowi sławę takiego europejskiego poety. Jego wykłady w Collège de France cieszyły się dużą popularnością. No oczywiście historycznie mieliśmy pecha, no bo jak byliśmy pod zaborami, ponad 120 lat, no to wiadomo, że nikomu nie zależało na propagowaniu i krzewieniu polskiej kultury. Mam tutaj na myśli poszczególne państwa zaborcze. No ale też, no jakby trudno, żeby powstała pani Bovary, skoro musieliśmy się borykać z tym, że nas nie ma, a ten problem nie dotyczył wszystkich w Europie, na świecie, więc rzeczywiście stąd może wynikać pewien hermetyzm. Potem mieliśmy PRL i Centralne Zarządzanie Literaturą. To też nie sprzyjało. Natomiast nie jest tak, że literatura polska nie była czytana. Czytany był Miłosz, czytana była Szymborska. Jeśli chodzi o dramat, to było świetnie. Na przykład Kartoteka Różewicza była wystawiana w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji, Anglii, nawet w Serbii. Gombrowicz, równie popularny, jeśli chodzi o na przykład Iwonę Księżniczkę Burgunda. No nie wspomnę o Tangu Mrożka, które weszło do klasyki światowego dramatu, więc ja bym nie generalizowała. Na pewno język polski to jest język, którym posługujemy się tylko u nas, tak? No więc też ten zasięg jest inny niż w przypadku literatur anglojęzycznych, czy literatury francuskiej, niemieckiej. Natomiast ten hermetyzm, tak, ale nie do końca. Jaskółki zawsze były, są i będą. Okej, więc nie mówmy o tym, co hermetyczne, ale może o tej części naszej literatury, która dziś trafia do czytelniczek i czytelników na całym świecie. Co polskiego wydaje się za granicą? Wspomniała pani już o Sapkowskim i tutaj na pewno warto od niego zacząć, bo jego saga o Wiedźminie została przetłumaczona na około 20 języków przeróżnych, całkiem egzotycznych, takich jak chiński, nie wiem, węgierski, czeski, włoski, hiszpański. Można by wymieniać długo, oczywiście wszystkich nie pamiętam. Wiadomo, że do światowej klasyki literatury SF należy Stanisław Lem. Tutaj też te tłumaczenia były na wiele języków i jest powszechnie Lem czytany. Wśród oczywiście fanów tej literatury. Jeśli chodzi o literaturę nową i najnowszą, to na przykład ostatnio triumfy święci zbiór opowiadań Białe Noce Urszuli Honeck. I na razie zostało to przetłumaczone tylko na język niemiecki i angielski, ale na stronie wydawnictwa czytamy, że trwają prace nad wydaniami arabskimi, holenderskimi, gruzińskimi, hiszpańskimi. Jest tam jeszcze wiele, wiele krajów i języków. A to dlatego, że w 2024 roku ten zbiór opowiadań był nominowany do nagrody Bookera. A rzecz jest bardzo lokalna. Akcja dzieje się w małej beskidzkiej wsi. Główny temat, w dużym skrócie, to śmierć. I na tym przykładzie widać, że to, co lokalne i wydawałoby się hermetyczne, może być też uniwersalne. No bo jakby nie było, każda literatura wyrasta z jakiegoś miejsca. Nawet Ulysses Joyce'a jest ściśle związany z konkretnym miejscem i z konkretnym czasem.
Na wiele języków przełożono też, będę tutaj szła takim tropem lokalności, powieść Sońka Ignacego Karpowicza, pisarza pochodzącego z Podlasia. I teraz tutaj dla nas, kiedy czytamy Sońkę, to jest książka no właśnie o nas, o naszej tożsamości, o wykluczeniu. Natomiast wiem, że za granicą czyta się przede wszystkim jako romans o miłości zakazanej, białoruskiej, a nawet z perspektywy zagranicznej, właściwie polskiej, chłopki i Niemca. Myślę, że to jest oczywiste, ale powiem, że w związku z Nagrodą Nobla tłumaczona, czytana jest oczywiście proza Olgi Tokarczuk, ale mamy też na przykład popularnego, zwłaszcza w kręgach niemieckojęzycznych, ale nie tylko, Szczepana Twardocha. Tu na przykład jego książka Król, która opowiada o takim żydowskim przestępcy, chyba tak go mogę określić. W każdym razie, gangster jest takie ładne słowo, więc brzmi chyba lepiej niż przestępca, więc o żydowskim gangsterze w Warszawie w okresie przed wojną. Mamy też na przykład bardzo popularną, i tu znowu co ciekawe, bo to będzie po raz kolejny literatura SF, prozę Jacka Dukaja. Więc coś się tłumaczy, coś się czyta. Te przykłady oczywiście mogłabym mnożyć, ale zależało mi na pokazaniu ich różnorodności. A czego szukamy w literaturze? Czy my tutaj w Polsce szukamy tego samego, co ci, którzy mieszkają za granicą? Trudno powiedzieć, bo hasło literatura jest tak obszerne. Proszę zobaczyć, już wspominałam o fantasy, tak? Już wspominałam o SF. Mamy kryminały, mamy romanse, mamy literaturę tak zwaną piękną, wysoką. Oczywiście te granice, zwłaszcza teraz, się zacierają. Już nie mówimy o podziale na kulturę popularną, wysoką, to się zaciera. Natomiast mamy przecież literaturę faktu, która święci triumfy. Mamy biografię, więc tutaj myślę, że warto by było mówić o poszczególnych rodzajach literackich, może nie gatunkach, ale jakichś stylach literatury. I wydaje mi się, że bardzo nie lubię słowa uniwersalne, ale są takie problemy, które nas teraz łączą, zwłaszcza w dobie globalizacji, prawda? Czyli katastrofa klimatyczna, tak? Zmiany klimatyczne, nie wiem, miłość, śmierć, to zawsze będzie temat bliski nam wszystkim, bo wszystkich nas dotyczy. Strach przed wojną niestety teraz, prawda? Wydawało się jeszcze kilka lat temu, że to będzie jakaś abstrakcja, a wszyscy to przeżywamy. Jakieś poczucie alienacji związane z rozwojem tych kontaktów niekoniecznie bezpośrednich, a medialnych. Więc myślę, że to są rzeczy, które interesują ludzi bez względu na to, czy to jest Polska, Francja, czy Wielka Brytania. A wróćmy do kraju. Żeby opowiedzieć kilka słów o nowościach wydawniczych. Co niedawno trafiło na półki w naszych księgarniach? Znowu wybór będzie bardzo subiektywny. Nie chcę mówić, że przypadkowy, ale podam kilka zeszłorocznych tytułów, czy sprzed 2 lat. Bardzo polecam książkę Antoniny Tosiek. To nie jest literatura piękna, raczej literatura faktu, taka nawet naukowa powiedziałabym, ale przestępca. Mam na myśli książkę, przepraszam za brzydkie pismo, Pamiętniki wiejskich kobiet. Mamy Nul Szczepana Twardocha. O Twardochu już wspominałam, ale tutaj to jest książka dotycząca wojny w Ukrainie. Bardzo przejmujący obraz, taki właśnie pokazujący drugą stronę medalu, że życie w okopach, nawet kiedy cel jest szlachetny, może mieć różne oblicza, prawda? I też poczucie sensu udziału w wojnie. Czasem, kiedy się spędza kolejny tydzień gdzieś tam w mokrej jamie, można tracić to poczucie sensu, więc to jest świetna książka. Bardzo lubię prozę taką zwariowaną Mateusza Górniaka. Ukazała się ostatnio książka, znowu będę promować Podlasie, pochodzącej z Białegostoku, Natalki Suszczyńskiej, Wygoda, też o takim doświadczeniu podwójnej czy wielokrotnej tożsamości polsko-białoruskiej, prawosławno-katolickiej, z perspektywy osoby młodego pokolenia. Mamy wspaniałą Weronikę Murek, książka Urodziny, o takiej aktorce, którą dopada trochę starzenie się, a trochę nawiedzają ją takie duchy niewiadomego pochodzenia. Mamy wspaniałego Pawła Sołtysa,
Martysa. Można go posłuchać jako muzyka Pablo Pawo, ale ostatnia jego książka Monolog to jest taki monolog z kolei, bo tytuł jest przez K, a mamy monolog takiego fryzjera z Grochowa, który nam opowiada znowu o przemijaniu, śmierci, ale też o tym, jak ważna jest opowieść właśnie i wszelkie narracje. Mamy poezję. Ja wiem, że to hermetyczne, ale też dlatego o tym wspomnę. Justyna Kulikowska też od nas. Piotr Janicki, top of the top polskiej poezji współczesnej. Konrad Góra, Justyna Bargielska. Mogłabym mnożyć te nazwiska, bo naprawdę polska poezja stała i stoi bardzo, bardzo mocno. Jest pani jurorką w kapitułach przyznających nagrody literackie. Ogólnopolską Nagrodę Nikę, Nagrodę imienia Gombrowicza za pierwszą i drugą książkę prozą. Przez kilkanaście lat zasiadała pani w kapitule naszej regionalnej Nagrody Literackiej prezydenta miasta Białegostoku imienia Wiesława Kazaneckiego. Czy otrzymanie takiej nagrody albo nominacja do jej otrzymania to wystarczająca rekomendacja do tego, aby sięgnąć po książkę? Myślę, że tak. To znaczy, mamy zalew książek przeróżnych i celowo używam słowa książka, a nie literatura, bo mam taki prywatny podział na książki i literaturę, czyli nie każda książka jest literaturą. I nie wiem, czy pani wie, ile książek dziennie ukazuje się w Polsce. Nie mam pojęcia. To są dane pochodzące z Biblioteki Narodowej, więc może być ich jeszcze więcej, bo nie każdy wydawca takie książki zgłasza. A więc to jest około 100 tytułów dziennie. Oczywiście to jest nie tylko literatura polska. W skali roku mamy, jak łatwo policzyć, około 35 tysięcy w związku z tym. To zawrotne. Tak, i teraz jak w tym zalewie wybrać coś, co nie będzie stratą czasu zwyczajnie, co nas jakoś wzbogaci, a przynajmniej będziemy mieć jakąś gwarancję, że to jest napisane poprawną polszczyzną, bo różnie bywa. No więc te nagrody, tak, one są takim pierwszym sitem w procesie kanonizacji literatury. I tutaj nie mam na myśli jej uświęcania, tylko takiego długiego procesu opisywanego przez Alejdę Assmann, jak książka wchodzi do kanonu regionalnego, ogólnopolskiego, światowego. No i teraz mamy grupę ludzi, którzy oczywiście kierują się swoim gustem, mają jakieś preferencje, ale z drugiej strony mają narzędzia, żeby o tych książkach rozmawiać i je oceniać. Ja, jeśli chodzi o mnie, to mówię o tym, że mam intuicję, ale to jest intuicja, na którą pracowałam przez 25 lat, więc ona, nie mówię, że mój gust jest lepszy, prawda? No niemniej jednak mogę ocenić te książki troszeczkę inaczej niż tak zwany przeciętny czytelnik, więc tak, myślę, że to jest rekomendacja. A co z wyboru czytają młodzi Polacy? No pytanie jest trudne, bo ja już nie jestem młodą Polką. Moja córka też już jest dorosła, więc czyta książki dla dorosłych. Natomiast no, wydaje mi się, że takim bardzo ważnym źródłem tekstów, znowu nie używam słowa literatura, jest stety lub nie Wattpad. Tutaj też sprawdziłam, że w tej chwili ta platforma ma około 100 milionów użytkowników na całym świecie. Część z nich to oczywiście użytkownicy polscy, tak? No i wiadomo, na czym to polega. Każdy pisać może. Ja nie mam konta na tej platformie, natomiast kiedyś skorzystałam na zajęciach z tego, że miała je jedna ze studentek i sobie wspólnie na ten Wattpad zajrzeliśmy. No i byłam zaskoczona banalnością, błędami wszelkiego rodzaju. Znajdziemy tam wszystkie błędy, od ortograficznych po stylistyczne, jakie tam sobie pani zamarzy. To będą? One będą. I teraz ja nie oceniam, prawda? Tylko dobrze by było zrozumieć to zjawisko, na czym polega popularność Wattpada. No i też autorek, bo to głównie autorki, które z tej platformy się wywodzą i ich książki są wydawane. Mam na przykład na myśli fenomen Weroniki Marczuk i jej 7-tomowej chyba sagi, cyklu Rodzina Monet. Tak. Ona się sprzedała w 2 milionach egzemplarzy. Dla porównania, ogromny sukces wydawniczy ostatnich kilku lat, czyli Chłopki Joanny Kuciel-Frydryszak, to jest trochę ponad 500 tysięcy. Czyli proszę zobaczyć te różnice. Ogromne. I teraz jako literaturoznawcy, no trudno, żebyśmy lekceważyli to zjawisko. Więc zauważam je, aczkolwiek przyznaję, że do Rodziny Monet nie sięgnęłam. Młodzi ludzie czytają też jakby wszystko, tak? Literatura fantasy, literatura SF, na pewno kryminały.
to jest znowu kwestia gustu, ale na fenomen Wattpada chciałam zwrócić uwagę. Ja od swoich studentów i studentek wiem, że ich fascynują motywy słowiańskie i ezoteryczne. Sama też mam do nich słabość. Mamy, zdaje się, renesans wampirów i czarownic, fantastycznych stworów. Tak się też składa, że patronką roku 2026 jest Maria Janion, wybitna badaczka literatury, a jakże romantycznej. Będziemy obchodzić stulecie jej urodzin, więc możemy się chyba spodziewać nasilenia zainteresowania upiorami i całą niesamowitą słowiańszczyzną i myślę, że nie tylko wśród naukowców. Warto jednak zauważyć, że ta moda na słowiańszczyznę trwa już od jakiegoś czasu i obserwujemy ją nie tylko w Polsce, bo mamy to, co nazywamy Slavic Books. Tak. Żeby wrócić do Janion, wyparte wraca w postaci niesamowitego. Więc może jest tak, że nasze jakieś ukryte pragnienia, lęki, no, znajdują taką właśnie materializację, tak? Natomiast myślę, że to jest taka potrzeba ponownego zaczarowania rzeczywistości. Nowoczesność nam ją odczarowała, postmodernizm to wzmocnił i nagle okazuje się, że to, co racjonalne, rozsądne, bazujące na faktach, nie daje zbyt dużej nadziei i pocieszenia. I teraz te światy fantastyczne, które mają w sobie coś z baśniowości, czyli na przykład mamy regułę podziału na dobro i zło. No, często się zdarza, że to dobro zwycięża, prawda? Okazuje się, że gdzieś tam za tą stroną rzeczywistości widzialnej jest jakaś inna. Powiem poważniej, myślimy o śmierci, tak? Jednym daje pocieszenie religia, inni szukają no właśnie jakiejś nadziei na to, że wraz ze śmiercią nie kończymy się tak ostatecznie, tylko coś tam jest i możemy być jakimś duchem błąkającym się po lasach. Myślę, że to wszystko jest właśnie odpowiedź na pani pytanie, tak? O tę popularność. My potrzebujemy magii, czarów, nadziei, czegoś, co będzie niosło ukojenie w takim świecie, który może przerażać, więc lepiej bać się wampira niż tego, że za chwilę może wybuchnąć wojna. Tak, a Slavic Books oferują coś do poczytania dla wszystkich, bo mamy tu i dla młodego odbiorcy Zmrojewo czy Świątynię Żulczyka, mamy cykl Żniwiarz o słowiańskich demonach, czy postapokaliptyczną, zapomnianą księgę Pauliny Händel, więc mamy w czym wybierać. Z ciekawostek krajoznawczych i kulturoznawczych od 2021 roku mamy konwent Slavicon. Warto online prześledzić, co nam oferuje, a od 2017 roku w Owidziu mamy też Muzeum Mitologii Słowian. To też jest miejsce, które warto odwiedzić. A antropolodzy powiedzieliby, że popularność Slavic Books to jest odpowiedź na globalizację. Taki zwrot ku temu, co lokalne, ale znajdziemy tam też pewien rodzaj, no powiem, uniwersalności w tworzeniu fantastycznych światów, z magią, z potworami, z tą odwieczną walką dobra ze złem. I tu nasza perełka, Wiedźmin, który wdarł się na światowe szczyty po ekranizacji Netflixowej. No niestety nie po tej polskiej, która gdzieś już zginęła w odmętach chyba naszych wspomnień. Co powie literaturoznawczyni na fenomen Wiedźmina? No chyba to samo, co antropolodzy. To znaczy, ja w ogóle teraz bardzo trudno to oddzielić. Mi ta perspektywa antropologii literatury jest bardzo bliska. To znaczy, no każdy tekst stanowi zapis jakiegoś ludzkiego doświadczenia. Nawet jeśli to wydaje się z pozoru tak odległe, jak właśnie Wiedźmin i bohaterowie tych książek. Ale tutaj mamy, no właśnie, postaci, które są barwne, niejednoznaczne, a jednak ciągle ten imperatyw dobra jest tu istotny, tak?
tak? Mamy wątki miłosne, bardzo interesujące. I to wszystko oczywiście w anturażu tego, co zmyślone, fantastyczne, baśniowe, ale to jeszcze przydaje barwności. Czujemy się w takim świecie bezpiecznie. Sapkowski bywa dowcipny, prawda? No i tu mamy po prostu literaturę tego typu na bardzo wysokim poziomie, co nie zawsze się zdarza. A powtórzę, Sapkowski jest bardzo sprawnym pisarzem. Ten świat jest precyzyjnie i konsekwentnie zbudowany. Możemy się w nim rozpoznać. Powtórzę, barwne postaci, z którymi mimo, że są nie do końca realne, to możemy się identyfikować. Więc na tym polega fenomen Sapkowskiego. A oczywiście, no właśnie, mówi pani o lokalności związanej ze słowiańskością na przykład, ale też te światy mają to do siebie, że tworzą takie własne uniwersa, które mogą być przełożone na dowolną kulturę, prawda? To samo dotyczyło, Władcy Pierścieni. Świat zupełnie nowy, wymyślony od początku do końca, z własnymi mapami, prawda? I w związku z tym można go właściwie przenieść w dowolną kulturową rzeczywistość. Pozostańmy jeszcze na chwilę w klimacie niesamowitości. Pani jest na Uniwersytecie w Białymstoku ekspertką od kultury Podlasia, nie tylko od literatury. Nie mogę nie zapytać o podlaskie szeptuchy. No to właściwie jest kontynuacja wątku, który już podjęłyśmy. W ogóle świetnie się składa, bo wczoraj uczestniczyłam w seminarium, ponieważ doktorantka, pani profesor Zawadzkiej, ja jestem promotorką pomocniczą, pisze właśnie pracę na temat fantazmatu szeptuchy w literaturze Podlasia. Także dobrze się złożyło, że o tym rozmawiamy. Myślę, że w przypadku szeptuchy warto zapytać, i o to też wspólnie pytamy z doktorantką, z panią profesor, jakiego rodzaju nasze pragnienia ona zaspokaja i jakie lęki koi. Bo tutaj mamy, właśnie, powrót do natury, do takiej medycyny niekonwencjonalnej. Przecież moglibyśmy szeptuchę umieścić w tym obszarze. Takie płynne połączenie leczenia z religijnością, bo przecież jak posłuchamy szeptuch, to one wszystkie będą mówiły, że ta moc jest od Boga, że one tylko one ją się przekazują, modlą. prawda? Tym obrzędom towarzyszą modlitwy. Szeptucha to jest też taki fenomen, właśnie tutaj nasz pograniczny, bo jakby wyrasta to z prawosławia, ale mamy tutaj ten zlepek właśnie tego, co polskie, białoruskie, litewskie, nasze ludowe chłopskie, tak bym powiedziała. No więc szeptuchy, właśnie, to, że to jest kobieta i to też taka specyficzna kobiecość, trochę podejrzana, trochę niebezpieczna, prawda? Proszę zauważyć, kobiecość już zwykle taka w wieku niereprodukcyjnym. To jest w ogóle bardzo interesująca i figura, którą można z wielu aspektów, wiele aspektów możemy rozpatrywać. Mamy też tutaj do czynienia, myślę, jeśli chodzi o Podlasie, z taką potrzebą maskowania tego, co bolesne, tego, co trudne. Szeptucha ma uzdrawiać, a tego, co na Podlasiu wymaga uzdrowienia, mamy sporo. Myślę na przykład o naszej trudnej przeszłości. I szeptucha, właśnie, jest takim plastrem na indywidualne i zbiorowe rany. Tym, którzy chcieliby się przyjrzeć fenomenowi szeptuch bardziej naukowym okiem, polecamy już książkę Eweliny Sadanowicz „Szeptuchy. Religijność ludowa na Podlasiu”, a niebawem, miejmy nadzieję, doktorat, o którym pani mówi, też ukaże się w wersji do poczytania. Ale Julia Kuzyka, tutaj wspomnę o doktorantce, żeby nie była warto anonimowa. zapamiętać nazwisko. Być może kolejny fenomen wydawniczy nas już czeka. No ale zostawmy niesamowitość, by wrócić do codziennych dylematów związanych z głównym tematem naszej rozmowy, czyli co czytać po polsku. Myślę, że czytanie w obcym języku, bo tak myślimy tutaj o polskim wtedy, kiedy się go uczymy jako języka obcego albo drugiego, to bywa niełatwe. Co by pani poleciła w takiej sytuacji? Co czytać po polsku, żeby wspierać swoją zdolność rozumienia języka nieojczystego?
Tu być może panią zaskoczę, ale zaczęłabym właśnie od Olgi Tokarczuk, dlatego że ona przepięknie snuje opowieści, natomiast nie ma w języku tej prozy jakichś bardzo skomplikowanych eksperymentów. Nie ma takiej ekwilibrystyki, która stawiałaby barierę czytelnikowi, dla którego język polski nie jest językiem pierwszym. Oczywiście nie mówię o jakimś takim wczesnym etapie nauki, natomiast Tokarczuk tak, bo powtórzę, jest to piękna polszczyzna, ale bez takich łamańców językowych, jakie mamy na przykład u Doroty Masłowskiej, tak? Którą bym poleciła osobom już na wysokim poziomie zaawansowania znajomości języka polskiego. Na pewno kryminały. Mamy Zygmunta Miłoszewskiego, mamy Marka Krajewskiego. Celowo wymieniam tych autorów, którzy też jakby cechują się staranną polszczyzną. Bo nie zawsze w przypadku kryminałów tak jest. Mamy klasykę. Podobno obcokrajowcy bardzo lubią lalkę Bolesława Prusa. Więc, ja też lubię. No właśnie, więc może spróbować. Na pewno literatura dla dzieci i młodzieży. Tutaj warto śledzić książki, no właśnie, wyróżniane, nagradzane, jakieś coroczne rankingi, bo mamy zalew tego typu tekstów, więc żeby nie natrafić na taki, w którym znajdziemy błędy językowe, no warto się sugerować jakimiś rekomendacjami. Znowu będę promować Podlasie, bo mamy na przykład Grzegorza Kazdebkę i to są książki, które bawią nawet dorosłego czytelnika, mimo że są odlasowane, nie wiem, do 10, 12 czy nawet, nie wiem, 8-latków, prawda? Więc na przykład Kazdebkę. Okej. Pani profesor, myślę, że o literaturze mogłybyśmy rozmawiać jeszcze bardzo, bardzo długo. I na koniec zapytam może jeszcze o pani ulubioną książkę. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Czytam tak dużo i już tak długo. Bardzo wcześnie nauczyłam się czytać, jak miałam 4 lata. Więc to już jest ponad 40 lat życia w czytaniem, z książkami, wokół książek. Więc no oczywiście z racji tego, że zasiadam w kapitułach nagród literackich oraz param się trochę krytyką literacką, no to jestem na bieżąco z polską literaturą najnowszą, która dostarcza mi wiele przyjemności. O tytułach, które lubię, już wspominałam. W tamtym roku ukazała się też na przykład książka Elizy Kąckiej, nagradzana Wczoraj byłaś zła, Na zielono. Bardzo lubię prozę Zyty Rudzkiej. No, mnóstwo tego jest. Staram się też znajdować czas na literaturę zagraniczną. Uwielbiam grube, nudne książki, w których niewiele się dzieje, a zdania zajmują pół strony. Nie wiem, Dzicy detektywi, Bolanio, Noblista tegoroczny, Laszlo Krasnohornej, więc czytam dużo. Z wiekiem robię się coraz bardziej wybredna, bo zwyczajnie szkoda mi czasu na książki słabe, skoro jest tyle wspaniałych. Myślę, że i tutaj wrócę do tych sugestii takich, co może czytać obcokrajowiec, że na przykład świetnie rozwija się polski komiks. I mamy na przykład festiwal Jacka Świdzińskiego. Te komiksy wchodzą na literackie salony. Już nikt nie mówi, że to nie jest literatura. Mamy nawet takie określenie jak książka graficzna. I myślę, że no właśnie ta lektura może być sprzyjająca, ponieważ mamy no właśnie obrazek, prawda, treść. Są też komiksy edukacyjne wydawane przez wiele instytucji. Nie wiem, u nas na przykład o Ludwiku Zamenhofie, twórcy języka Esperanto. Więc po takie książki, tak, powieści graficzne, myślę, że można sięgać. Jest taki interesujący komiks Agaty Wawryniuk, Rozmówki polsko-angielskie, o doświadczeniu emigracji i pracy zarobkowej w Wielkiej Brytanii. Więc ja rzucam tylko takimi przykładami, natomiast no, można je mnożyć. Nie pozostaje mi już nic innego, jak tylko podziękować za tę solidną porcję wiedzy literackiej, której nam pani dostarczyła. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, tym razem nie zapraszam do kolejnego odcinka, ponieważ przypadło mi w udziale zakończenie cyklu Polcastów. To była dla Michała i dla mnie wspaniała intelektualna podróż, w której trafiliśmy na wiele ciekawostek i osobliwości oraz
osobowości. Wracajcie do naszych nagrań, korzystajcie z wiedzy, którą przekazali w nich nasi wspaniali eksperci i ekspertki. Jak piszą literaci, każde pożegnanie to obietnica nowego spotkania. Może w innym podcaście, może w Białymstoku, może w zagranicznych stronach. Bywajcie. Podcast w ramach projektu Polski między językami realizowany jest na Uniwersytecie w Białymstoku ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.